Cześć moi mili, z tej strony oczywiście Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować właśnie dwa najnowsze, jeżeli chodzi o początek września 2024 roku, zestawy wydrukowane w technologii 3D, modele żywiczne od polskiej firmy Mirage Hobby. Tym razem już dwa modele zaprezentuję, bo powiem Wam tak, rozdrabniać się to aż trochę głupio. Teraz poproszę oklaski dla mnie, ponieważ jest bardzo ciepło, a ja dla Was się poświęcam i siedzę w czarnych gumowych rękawiczkach, żebyście widzieli zawartość tych pudełek, same pudełka, a nie moje ręce. I posłuchajcie, zaczniemy od zestawu. Zaraz zobaczymy, jak tu jest numeracyjnie. A nie, dobrze, bo mamy zestaw 720013 i 720012. Polecimy numerycznie. Mamy ten zestaw właśnie, w którym powinien znajdować się Jeep, przyczepka, jak i również dwóch amerykańskich żołnierzy, no powiedzmy amerykańskich, w amerykańskich mundurach, bo trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak jest ten drugi zestaw, gdzie mamy francuskich pancerniaków i żołnierzy z drugiej dywizji pancernej Leclerca, no to nie jest wykluczone, że mogą być to Francuzi, ze względu na to, że wojska francuskie, wolnych Francuzów, których dowódcą był generał de Gaulle, no to byli wyposażeni w sprzęt amerykański. Tak prezentuje się unboxing i co tutaj nam daje? Zaraz zobaczymy, czy jest coś na opakowaniu. Powiem Wam, nie ma, ale mamy w środku instrukcję. I teraz tak, to co znajduje się w pudełku. Mamy duże pudełko, w którym znajduje się oczywiście Jeep z całą resztą. No i uwaga, mamy krótki rys historyczny dotyczący właśnie Willisa. Mamy tak samo dane techniczne. Bardzo fajna rzecz, to naprawdę jeżeli chodzi o Mirage'a. A jak on to napisał? Aha, US Army Truck 4 na 4 tony, 4x4, Command Reconnaissance Car, przyczepka T3, czyli łazik amerykański z II wojny światowej, 4 samochód rozpoznawczy dowodzenia, produkcja MB 4243 z przyczepą T, posłuchajcie, 3. Mamy fajny właśnie ten rys historyczny, a i tutaj jest napisane, że wojskowy samochód osobowo-terenowy konstrukcji amerykańskiej z okresu II wojny światowej. Jego bliźniaczym wariantem produkowanym na licencji w zakładach Forda był samochód Ford GPW. Jeep stał się prawdziwym takim wołem roboczym amerykańskiej, jak i wszystkich sił alianckich podczas II wojny światowej jeszcze długo po, a następnie także w cywilnym użytkowaniu w wielu krajach długo po wojnie. I posłuchajcie, w sumie wyprodukowano tak, jeżeli chodzi o w 9 seriach produkcyjnych, rany boskie, posłuchajcie, ponad praktycznie 1,5 miliona, prawie 550 000. I posłuchajcie, co tu nam dalej Mirage pokazuje. Na ostatniej stronie mamy całą zawartość tego pudełka. Niestety wszystko jest na podporach. Tutaj ponoć są zbyt duże, posłuchajcie, koła do tego Jeepa. Tu z kolei mamy rzut całej podstawki, czyli mamy jedną podstawkę żywiczną, drugą podstawkę żywiczną. Na jednej znajduje się elementy Jeepa i dwóch załogantów, czyli mechanik, kierowca. Jak i również, posłuchajcie, oddzielną mamy na przyczepkę. Mamy właśnie bardzo fajny, duży zestaw kalkomanii w dwóch rodzajach z gwiazdami. Co nam dalej tu daje? Ale tutaj mamy fajnie właśnie pokazane
Mamy folię też, proszę bardzo, do szyby. Mamy możliwość otwarcia całego silnika, ponieważ znajduje się on już w modelu. I fajnie właśnie, że możemy zrobić szybę stojącą, jak i również położoną. Co następnie? No i to są kolejne etapy tak naprawdę sklejania tutaj. Powiem Wam, jednej rzeczy mi troszeczkę brakuje, a mianowicie producenci zapominają trochę o plandekach. Bo fajną rzeczą by było, gdyby pojawił się, może się pojawi jeszcze raz Jeep, na przykład troszeczkę innej wersji, i w tym wypadku może dostaniemy po prostu Jeepa, który będzie posiadał plandekę. Na przykład bez przyczepki w jakiejś wersji rekonesansu. Powiem Wam tak, dużym plusem, jeżeli chodzi o te produkcje Miraża, jest to, że mamy bardzo dużo dodatków do tego modelu. Więc tutaj trzeba od razu, że mamy na przykład kanistry dodane, mamy na przykład tutaj plandekę, ale to jest razem, i chyba jakieś załadowane pociski w specjalnych takich opakowaniach, takich jakby łuskach, a tak przynajmniej mi się wydaje na pierwszy rzut oka, patrząc na ten render. Mamy też właśnie tutaj możliwość wklejenia tylnej kanapy, bo nie zawsze była ta kanapa wklejana, ponieważ żołnierze siedzieli też po bokach, a trzeba było coś przewieźć. Mamy fajnie pokazane właśnie malowanie figurek, tak samo jak i również uzbrojenia tych figurek. Zobaczymy, jak to wygląda dalej. Tu mamy malowanie, w sensie pokazane różnego typu malowania, jak i również oznaczenia. Producent tam od razu sugeruje tylko i wyłącznie farby firmy Vallejo. I tak się przyglądam, bo mamy tą gwiazdę zieloną tutaj, ale to jest ekstra. Ok, to jest ekstra, tylko no, fajnie by było, gdyby było też ekstra podane do czego. Bo na przyczepkę to na pewno nie tego, bo tu mamy Jeepa. O, ja przybliżę kamerę. Tu mamy właśnie zestaw kalkomanii do Jeepa. Tu mamy przyczepkę, no zresztą jest to opisane bardzo fajnie, przyczepka, i tu mamy ekstra, tylko fajnie by było, i ma własną nazwę ten, posłuchajcie, czy to nie jest to właśnie? Nie, chyba nie. Ma własną nazwę właśnie ten Jeep, tak samo. Co tu jest z tyłu jeszcze? Posłuchajcie, są jakieś ścinki. No tak. Tu mamy, są pokazane szyby, ładnie zaklejone, są te folie, które wklejamy sobie jako szybę. To naprawdę fajnie zrobił też Miraż, trzeba ich za to pochwalić. Powiem Wam tak, za duże kółka, niecały milimetr może, jakoś damy radę przeżyć to, a jeżeli nie, można poczekać, może się pojawią oddzielnie do zakupu. No i właśnie mamy, proszę bardzo, cały zestaw, jeden, drugi. I teraz sprawdzę jedną rzecz. Żywica jest elastyczna, nie jest taka totalnie mięciutka, jest elastyczna i powiem Wam jedną rzecz. Rozmawiałem ze swoim kolegą Arturem, który rozpoczął swoją karierę jako projektant elementów 3D dla Tank Models. I teraz właśnie zwrócił mi jedną bardzo ważną uwagę na żywicę. To nie jest, Miraż jeszcze nie drukuje z najlepszej żywicy. To jeszcze nie to. To jest troszeczkę tańsza żywica, co mi powiedział właśnie bardzo fajną, ciekawą rzecz, ale to nie będę już w to wnikał. W każdym razie tak, gdybyśmy mieli tą żywicę utwardzoną, po prostu byłaby ona krucha, dosłownie jak szkło by nam się posypywała, i po prostu nawet gdybyśmy próbowali odciąć te podpórki tutaj, to po prostu prawdopodobnie byłoby, że byśmy mogli te elementy mniejsze, większe po prostu połamać. Tak prezentuje się przyczepka. Tu mamy resory z osią pod spodem, proszę bardzo.
Mamy tutaj to, co do przyczepki w środek wkładamy. Czyli mamy tutaj kanistry typu amerykańskiego, trzeba zwrócić uwagę. Najprawdopodobniej to są w takich specjalnych tubach jakieś pociski. Mamy plandekę. No i przyczepka jest naprawdę fajnie wykonana. Więc jeżeli sobie ktoś będzie chciał zrobić fajną dioramę, ewentualnie po prostu, no fajnie by było tutaj zrobić jakąś podstawkę do tego zestawu, no, aż o to się prosi, no bo tak sam Jeep, powiem wam, i przyczepka to może tak być nie najlepiej, chociaż jakąś trawkę albo fragment drogi. Tak prezentuje się całość i powiem wam, że naprawdę ten zestaw, jak tak przyglądam się, lepiej widzę w tej chwili, powiem wam, na kamerze. No wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli są jakieś błędy, posłuchajcie, no nie robi błędów ten, kto nic nie robi, tak? Ewentualnie ten, kto śpieszy się, popełnia błędy. Mam nadzieję, że tych błędów tu aż tylu nie ma, jeżeli chodzi o tą przyczepkę. No w Jeepie ponoć jest po prostu tak sobie zrobione, za szerokie są po prostu koła, one były jednak dużo węższe. Zaraz sobie lukniemy, bo tu mamy przyczepkowe koła. No w każdym razie tu mamy przyczepę, a tu mamy samego Willisa, Jeepa. No i powiem wam, że tak, a propos projektowania, nie, o tym nie będę nic mówił, ale w każdym razie tu mogą pojawić się i ja zaraz to sprawdzę, czy przy tym ustawieniu pojawiają się linie druku. Bo to może być, no powiem wam, trochę widać. Trochę widać. Więc jak tu się, powiedzmy, no niestety osoba, może nie są aż tak widoczne, te linie są troszeczkę widoczne, no po prostu osoba, która projektuje te modele, będzie musiała się trochę poduczyć jeszcze na temat, jak to wydrukować. No ale to już nie do mnie ta nauka, niestety wiedza dość dużo kosztuje, szczególnie projektowania 3D. No i tak prezentuje się grill. Wszystko żeśmy policzyli, zgadza się, tyle samo ma grill Jeepa, nie ma tam żadnego błędu. Tu są te kółka nieszczęsne, które są tyci za szerokie. One mają, powiem wam, zaraz lukniemy. Zmierzymy sobie mniej więcej, jaką one mają. No powiem wam, 2 mm mają. Trochę faktycznie. To powinny być węższe te koła. One mają 2 mm, więc tu powinny być tak mniej więcej 1,5 mm, ponieważ one jednak były drobne. Teraz tak prezentuje się figurka mechanika pochylającego się nad silnikiem, lekko opartą nogę, no bo tam jest błotnik. Tu mamy samego kierowcę. Tak prezentuje się pan kierowca. Fajnie ma tak hełm przekrzywiony, rozpięty pasek ma. Nie ma tragedii, jest ok. Tu mamy koło bodajże zapasowe. Tak się prezentuje typ wnętrz, znaczy tył Jeepa. Środek. No i ten silnik, zobaczcie, fajnie jest to zrobione. Następnie tak, mamy tutaj krzesła, fotele typowo taki stelaż metalowy obciągnięty brezentem. Co następnie mamy? Tu znajduje się właśnie ten fotel, kanapa, powiedzmy, na którą na tył mocujemy, jeżeli tak potrzeba. Tu mamy resory. Mam nadzieję, że ostrość wychwyci. Jeden, drugi. Całe zawieszenie, no bo to jest 4×4, tak? Co dalej mamy? Co my tu mamy dalej? Rany Chrystusa, nie... Ach, posłuchajcie. Oho, powiem wam, że to
To jest właśnie przednia szyba do Jeepa. Znaczy, no, szyba tak z przodu się znajduje. No powiem Wam, będzie trochę wycinania. Będzie zabawa. Oj, to nie będzie taki prosty model. Tu widzę, jest kolejna ramka, kolejna rama szyby. Tu mamy Thompsona bodajże, tak, w pokrowcu. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Mamy kanistry, fotel, jedna szyba, druga szyba, hełm. Kolejne, no tu mamy raz, dwa, trzy, 5 kół mamy. W tym właśnie jedno zapasowe montowane na tyle Jeepa. Powiem Wam, aż ciężko jest pokazać to wszystko. Tu mamy maskę. Jakby Wam tu maskę pokazać, żeby... Cienka jest maska, fajnie zrobiona. Jest w miarę gładka. Tutaj niestety widać delikatnie widać druk, ale po zapodkładowaniu i pierwsza farba i tego zero będzie widoczne, tym bardziej, że będziemy nawet z takiej odległości oglądać, no bez jaj. Nie będzie tego widać, że tu jest cokolwiek na wydruku, jeżeli tak sobie położymy i będziemy, no przecież nikt z nas nie będzie aż zakładał przyłbicy. Dobra, to jest, jeżeli chodzi o samego Jeepa i z przyczepką. Bardzo pomysłowy, fajny, powiem Wam, zestaw. Dla kogoś, kto nie rwie szat o ten pół milimetra, to powiem Wam, spokojnie zestaw ten na pewno kupi, o ile ma umiejętności wycinania żywicy, właśnie w wydruku 3D. To jest jep. A teraz bierzemy sobie na widelec zestaw, posłuchajcie, figurek francuskich żołnierzy generała Leclerca. Widocznie obserwują sobie Paryż, jak tu do niego wejść. Mamy tak, na pewno mamy 5 żołnierzy. Mamy murek kamienny. Coś jeszcze, akcesoria. Aha, posłuchajcie, lornetę nożycową. No i gościa z krótkofalówką. Powiem Wam tak, to są przede wszystkim tak, żołnierze piechoty, jak i również czołgista. Albo do Shermana, albo do Stewarta, jak już sobie życzycie. Może obok, no może niekoniecznie obok tego bym Jeepa postawił, ale na przykład Sherman, ewentualnie na pewno któryś ze Stewartów. Zaraz Wam pokażę, który. Na przykład ten zestaw Stewarta, bardzo fajny właśnie. Druga dywizja pancerna generała Leclerca, 12 regiment, tararara i tak dalej. A tu mamy napisane French, no właśnie druga dywizja pancerna, dokładnie to samo, bo Francuzi tutaj mieli w Europie tylko jedną dywizję pancerną, drugą. No i proszę bardzo, możemy sobie tych dokładnie po sklejeniu tego Stewarta możemy sobie spokojnie wtedy po prostu zrobić bardzo fajną dioramę. Możemy nawet pozbawić, możemy sobie Jeepa nawet postawić i możemy się pozbyć tych dwóch typów mechanika, jak i również tego kierowcy i po prostu sobie postawić tego i tego żołnierza, jak i również tego na przykład gdzieś kicającego. Posłuchajcie, i Stewarta, tak? No tu żeśmy za dużo nie dostali. Tak prezentuje się żołnierze z drugiej dywizji pancernej, francuskiej, oczywiście wolnych Francuzów, bla bla bla, mamy ognisko, mamy właśnie tutaj lornetę nożycową na statywie, na trójnogu, mamy murek, no i oczywiście malowanie, posłuchajcie, żołnierzy.
też grafika 3D. Nie podoba mi się ta grafika. Jest dość charakterystyczna, że widzimy, że to jest od razu Mirage, ale powiem wam, no coś lepszego bym chciał, coś lepszego. Tu też na przykład ten to wygląda normalnie, jakby przed chwilą ożenił niezłą flaszkę i zaraz wypadnie z tego Jeepa. No i co więcej, posłuchajcie, bardzo fajny na razie zapowiada się nam zestaw. No i patrzymy sobie na naszych alianckich przyjaciół, powiedzmy Francuzów, którzy dzielnie wyzwolili razem z powstańcami francuskimi Paryż, tak? Powstanie w Paryżu, Piw Paw City. Normalnie tam było takie powstanie, że wino się lało strumieniami, Niemcy uciekali. No i tak się prezentuje, rany jakie to jest małe wszystko, strasznie naćkane to jest, powiem wam, i trzeba uważać przy wycinaniu. Drogi Mirażu, trochę większe podstawki. Ja wiem, że pieniądze, ale powiem wam, wycinanie tego, o w mordę, posłuchajcie. Już widzę nieopisane szczęście wycinającej osoby. To jest z tego co pamiętam, jak ten to jest M1, M2, ten samopowtarzalny, posłuchajcie, karabin. Rany boskie, mają Thompsona, mają to, a jak to się nazywa? Zapomniałem, wiecie co? Wyleciało mi z głowy. Ten typ trzyma właśnie ten karabin karabinek praktycznie samopowtarzalny. I teraz szukajcie lufy. Widzicie lufa gdzie jest? Na dwóch podpórkach jest 3-4 podpórki ma karabin ten. Ma, posłuchajcie, masakra. Raz, dwa, 3, 4, 5. Tu jest lufa. I powiem wam, ktoś powinien dostać w ucho. Rany boskie. Ktoś chyba nie wycinał takiej figurki z ramki. Ten typ ma Thompsona. I tu jest raz, dwa, 3, 4. 4 podpórki. O, szkórka wodna, powiem wam. Naprawdę komuś bym dał to do wycięcia, bo to jest jednak masakra. Drogi Mirażu, zapraszam tego pana projektanta do wycinania ludziom tych karabinów bez połamania luf. Powiem wam, że naprawdę nie będzie to łatwe. Tu mamy pancerniaka. Fajny jest ten pancerniak, no nie musi po francusku mówić, może być to Amerykanin. Zresztą powiem wam tak, gdyby oni dali do tego głowy w takich właśnie w hełmach amerykańskich, to mogą robić coś za Amerykanów, tak? Nie mamy żadnych tutaj specjalnych insygnii na mundurach, zmian w mundurach, jeżeli chodzi, mają amerykańskie, typowo amerykański, posłuchajcie, a to jest też czołgista, chciałem wam powiedzieć, bo on jest w hełmie tym amerykańskim. Trochę mały ten hełm jest. No i tutaj on też trzyma Enfielda najprawdopodobniej jako czołgista. Trochę to dziwne, albo jakaś brygada zmotoryzowana. Nie wiem, czy on powinien trzymać jakikolwiek karabin, powiem wam, jeżeli jest tankistą. Tu mamy murek. Murek to jest pitu, ale tak, żywica też jest elastyczna. Powiem wam, że obawiam się, żebym się bał, że coś zwalę totalnego. Tam jest jeszcze kurczak narożny. I ja pierdziu, kto to wymyślił, tego kurczaka na samym dnie na 50 paru? Posłuchajcie, tam jest taki patyczek. Widzicie to coś? No kogoś chyba zgrzało. Tu jest kurczak. No żeż, no tam jest jeszcze na 50 podpórkach, posłuchajcie, ognisko obłożone kamykami. Podpórki, posłuchajcie, tu gdzie kładziemy rożen, na którym jest kurczak, nie ma żadnych podpórek. Powiem wam tak, pomysł super, naprawdę, bardzo fajny i tak dalej, ale osoba, która to projektowała, niech go kule biją, posłuchajcie, ranę Chrystusa, jak to można zrobić.
Chciałbym zobaczyć, jak gość wycina w tej elastycznej żywicy. No, musi mieć niezły laserowy skalpel. Powiem wam, bo ja już się boję. Wszystko fajnie, pięknie. Naprawdę, jeżeli chodzi o pomysły Miraża, no ale powiem wam, że ktoś, kto to zatwierdza, to w życiu nie sklejał modelu. I panowie, jak robicie coś takiego, to róbcie tą broń oddzielnie, na 2-3 podpórkach, a nie od razu w łapkach. Tam lepiej, żeby można było skleić to, wkleić sobie i bez problemu. No bo po prostu tu będzie totalna awantura, po prostu ludzie będą gromy rzucać. Bo właśnie mówię, że tak, ten typ to jest tutaj z 5 podpórek, tu jest też z 5 podpórek na takim odcinku, ten tak samo. Słuchajcie, to są bardzo dobrze zeskalowane karabiny, one są naprawdę cienkie. O, kurka wodna. No ciekawe, co wy na ten temat myślicie, powiem wam. Figurki fajnie pomysłowe, fajne są. Ja czekam teraz na figurki, nie będę mówił. Nie, ja to czekam cały czas na figurki nie takie statyczne, co sobie tam gadają przy ognisku albo lukają na dziewczyny, jakie się myją właśnie w Paryżewie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten film. Zapraszam do subowania kanału, do lajkowania, komentowania, jak i również możecie wesprzeć kanał. W końcu możecie zobaczyć coś, co zobaczycie dopiero po kupieniu, bo ja rozpieczętowałem te pudełka, więc uratowałem wasz kuper i portfel. Dzięki serdeczne, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia. Mniam, mniam, mniam.